Dzień dobry, witajcie na kanale Elau Rękodzieło. Wita Was Elżbieta. Dzisiaj trochę scrapbookingu. Witam Was nowym albumem. To jest ostatnia praca w 2025 roku, wykonana w grudniu, tuż przed świętami. Jeśli dobrze pamiętacie, to w tym mijającym roku 2025 każda moja koleżanka i każdy mój kolega z pracy dostawali ode mnie na ich urodziny prezent pamiątkę. Pamiątkę po mnie, bo przecież planuję emeryturę. Zostały mi ostatnie grudniowe urodziny Ewy, a ona zażyczyła sobie album. Tworząc ten album, pomyślałam, że jak Ewa otworzy go i będzie zapełniała zdjęciami, to na pewno te kolory będą jej przypominały nas, dreptających po korytarzu. Kolory, które zastosowałam w albumie, pasują mi do czegoś, co mamy w pracy. A mamy niebieskie i różowe mundurki medyczne. I w takich chodzimy. Mimo iż ten niebieski niezbyt może Wam kolorystycznie pasuje do tych różanych papierów, to ja lubię takie nieoczywiste połączenia. Lubię mieszać ze sobą kolekcje. Lubię się nimi bawić. Album prosty. Podobny bardzo do tego, który robiłam ostatnio w listopadzie dla koleżanki Beaty. Tamten miał czarną bazę, był lekko mroczny. Tutaj dodałam kolory, bo kolory chciała Ewa. Nie bardzo ozdabiałam go papierem scrapbookingowym, bo cały czas twierdzę, że album jest dla zdjęć, a nie zdjęcia dla albumu. To zdjęcia są najważniejsze w albumie, to one tworzą atmosferę. Nie chcę go przytłaczać dodatkami. Wydaje mi się, że bogactwo na okładce, kieszonki, klapki są wystarczające. Zapraszam Was do oglądania, do komentowania, do subskrybowania. Jakoś tak nie proszę Was nigdy o to, bo wydaje mi się, że ci, co do mnie zaglądają, to subskrybują, a ci, co wchodzą pierwszy raz, to jeśli zechcą, też zasubskrybują mój kanał. A wiecie, jak subskrypcje idą w górę, to naprawdę człowiekowi chce się więcej. Miłego oglądania. Baza okładki to birmata wielkości 20 na 20 cm. Grzbiet szeroki na 6 cm. Łączenie grzbietu z przodem i tyłem okładki wykonane na błękitne płótno. Następnie okładka oklejona jest papierami Craft O'Clock Hello Beauty. Witaj, piękna. Album wiązany na różową, 2-centymetrową satynową wstążkę, ozdobiony dodatkami z kolekcji Craft O'Clock. W owalu napis album. Na przedniej okładce wewnątrz jest wklejona kieszonka, a w niej kartka z życzeniami dla jubilatki. Kartka z tej samej kolekcji papierów. Karty wklejone w taki sam sposób jak w poprzednim albumie, czyli nakładane skrzydełka jedno na drugie, coraz to węższe. Do nich wklejone karty. Karty są proste.
Wielkość jest trochę mniejsza od okładki, 19 na 19,5 cm, a wyszło to dlatego, że chciałam wykorzystać cały arkusz A4. Więc arkusz A4 z szerokości 21 cm skróciłam do 19 cm. Po długości A4 zbigowałam na odległość 19,5 cm, tak, żeby powstała klapka. Tym sposobem wykorzystałam całą kartkę A4. Paski, które zostały po docięciu, przydadzą się do innych projektów, na przykład do wykonania kartek. Nie wiem, jak nazwać to mocowanie kart albumowych. Może podpowiecie. Nie jestem dobra w terminologii scrapbookingowej. Wciąż tworzę według podpowiedzi serca. Nazwę te mocowanie skrzydełkowym. Robi się je bardzo szybko i jest proste w wykonaniu. Mocowanie jest zrobione tak, że skrzydełka mają wysokość 1,5 cm. Najszersze, niebieskie, o szerokości 5 cm. Kolejne różowe o szerokości 4 cm. Znów niebieskie o szerokości 3 cm. Różowe o szerokości 2 cm. I ostatnie, środkowe, niebieskie o szerokości 1 cm. Maty przyklejałam według koloru skrzydełka. Jeśli było skrzydełko niebieskie, to mocowałam niebieską kartę. Więc kartka A4 prawie w całości jest wykorzystana do karty z klapką. Ale są też karty z kieszonką. A kieszonka powstaje bardzo prosto. Tam, gdzie bigowaliśmy, po prostu odcinamy kartkę A4, a to, co odcięliśmy, wykorzystujemy do zrobienia kieszonki. Czyli bigujemy na około 1 cm z 3 stron, ścinamy narożniki, podwijamy, ozdabiamy i przyklejamy. Bardzo prosto i można w ten sposób wykorzystać naprawdę w całości arkusz A4. Taki format albumu jest doskonałą bazą do ułożenia wielu fotografii, które bywają w różnych wielkościach. Zazwyczaj układamy zdjęcia obok siebie, symetrycznie. Na przykładzie tego albumu chcę Wam pokazać, że bałagan, lekki nieład bywa ciekawszą alternatywą niż poukładane pod linijkę fotografie. Nie bójcie się burzyć utarte schematy. Pozwólcie zdjęciom żyć według własnych zasad. Nakładajcie jedno na drugie. Czasem na dole, górze lub boku fotografii nie ma nic ciekawego. Taki misz-masz stworzy dynamikę, energię, pokaże charakter właściciela albumu, tak samo jak kolorystyka. Pamiętacie mój wpis w Art Journalu o fotografii? Dam Wam link w opisie do filmu. Przeczytajcie ten wpis, bo naprawdę jest on ważny. Wtedy zrozumiecie, czym jest dla mnie fotografia i jak można ją wyeksponować. Skromnie powiem, iż jestem pewna, że album się spodoba. Jest zrobiony od serca i na pewno będzie pamiątką na długie lata. Od dawna nie kupuję nowych papierów, tylko tworzę z tego, co już mam, aby pozbyć się zapasów. Takie mieszanie i zabawa kolorami pozwala na uszczuplenie zapasów domowych. Dziękuję Wam za dzisiejszą wizytę u mnie. Dziękuję, że obejrzeliście film od początku do końca. Mam nadzieję, że ten film pozwolił Wam na trochę inspiracji
i zachęcił Was do tworzenia własnych albumów według własnych sposobów. Twórzcie i bawcie się tym. Dziękuję i do zobaczenia w nowym 2026 roku. Niech będzie pełen szczęścia, miłości, inspiracji, zadowolenia. Niech omijają Was sztormy i burze. Zdrowie niech Wam dopisuje. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa. Żegna Was Elżbieta.